Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób dbam o swoje swetry. To znaczy, w jaki sposób je piorę, suszę, czy też przechowuję zarówno w szafach, jak i latem. Mówiąc o swetrach, warto rozróżnić to, z czego one są wykonane. To znaczy, czy są z włókien naturalnych, takich jak wełna, kaszmir, bawełna, czy też włókien sztucznych, jak na przykład akryl, albo też włókien mieszanych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o pranie. Swetry wełniane i kaszmirowe zaleca się prać ręcznie. I powiem Wam szczerze, że wizja prania tak wielkiego swetra wełnianego i też potem suszenia go bardzo mnie przeraża i nie mam takiego swetra. Natomiast mam wełnianą czapkę i rękawice, ale także ostatnio doszedł także kaszmirowy szalik, którego jeszcze nie prałam. Wracając do prania wełnianych swetrów, a w moim przypadku wełnianej czapki, to robię to tak, że nalewam do miski letnią wodę, dodaję płyn do mycia naczyń albo też szampon, które ma właściwości takie silnie myjące, czyli jak to by nazwały włosomaniaczki, rypacz. Czyli, jeśli tego nie rozumiecie, to chodzi po prostu o większość szamponów, które znajdziecie w drogeriach czy też w sklepach. I zaczynam po prostu jak gdyby ugniatać tą czapkę, czyli tak jakbym chciała wytworzyć więcej piany. W ten sposób piorę, na pewno nie pocieram, zresztą nie powinno się pocierać sweterków czy też czapek wełnianych o siebie. Oczywiście pozbywam się wody, czyli po prostu wyciskam w ten sposób. Następnie płuczę z dodatkiem płynu do płukania, żeby ta czapka była bardziej miękka, ale też ładnie pachniała. I znowu oczywiście pozbywam się wody, czyli po prostu wyciskam. I przechodzę z czapką na suszarkę. I tutaj kładę na suszarkę oczywiście ręcznik turystyczny, na ten ręcznik kładę czapkę. I zostawiam tą czapkę na kilka godzin, aby sobie swobodnie schła. Po kilku godzinach odwracam ją na drugą stronę, aby druga strona miała szansę wyschnąć i w ten sposób właśnie suszę wełnianą czapkę. Natomiast przyznam Wam się szczerze, że chociaż jest to zabronione suszenie na kaloryferach, zdarzyło mi się, że po prostu zamiast na suszarce suszyłam tę czapkę na kaloryferze. Oczywiście pod nią miałam ręcznik, ale zrobiłam to, nic się nie stało. Nie wiem, chyba nie powinno się tego robić. Teoretycznie według zaleceń i ja to zrobiłam i jest ok. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że jeśli chodzi o wełnę, no to wełna nie lubi różnicy temperatur. To znaczy nie powinno się prać na przykład w ciepłej wodzie, bardzo gorącej, a potem włożyć ten sweterek jeszcze, który był przed chwilą w tej gorącej wodzie, do zimnej wody. Tego wełna nie lubi i tego unikajcie. Natomiast wszystkie pozostałe sweterki, które są z włókien sztucznych, ale także z włókien bawełnianych, piorę łącznie z innymi rzeczami w trybie mieszanym, gdzie u mnie to jest 40 stopni Celsjusza. Oczywiście wiruję na najwyższych obrotach, dodaję też płyn do płukania. I tak za każdym razem robię, nic z tym sweterką się nie dzieje, natomiast oddzielnie na pewno piorę sweterki, które gubią sierściucha, to znaczy, które potem po praniu oblepiają wszystko inne swoimi włóknami. Tego typu sweterki i szaliki piorę oddzielnie, w trybie takim szybkim, czyli takim 15-minutowym, ale też na najwyższych obrotach i także nic się im nie dzieje. Natomiast jeśli chodzi o suszenie, to tutaj także wszystkie sweterki suszę na płasko, na suszarce, natomiast tym razem już nie podkładam ręcznika pod te sweterki ani pod szaliki. Chociaż czasem to jest taki minus, ponieważ po wysuszeniu często odbite są te prążki od suszarki, ale to później jak ten sweterek sobie odleży trochę w szafie, to te prążki w zasadzie znikają i nie ma z tym żadnego problemu. Dlaczego sweterki należy suszyć na płasko? Ponieważ tak naprawdę w momencie, kiedy mamy włókna takie wilgotne albo też mokre, to te sweterki są jeszcze cięższe i ten ciężar własny sweterków sprawia, że te włókna się rozciągają, ale także odkształcają i przez to sweterek może zatracić swój fason. Jak często prać sweterki? No cóż, ja piorę różnie, tak naprawdę piorę po kilku założeniach. W jaki sposób przechowuję sweterki? Zawsze, ale to zawsze złożone w szafach, najlepiej luźno złożone, chociaż przyznam Wam się, że zdarza mi się, że te sweterki są jednak tak trochę ściśnięte, ponieważ sami wiecie, że sweterki naprawdę zajmują dużą powierzchnię, mają dużą objętość i przez to często te sweterki są trochę pogniecione. Ale zazwyczaj staram się, aby te sweterki jednak miały luz. Natomiast nigdy, ale to nigdy nie wieszam sweterków na wieszakach.
Dlatego, że tak naprawdę jeśli chodzi o sweterki, to jeżeli macie takie właśnie jak na przykład to, co teraz mam, czyli ozdobne, szerokie, mocne rękawy, to w tym przypadku ciężar tego sweterka może sprawić, że ten sweterek zacznie się wyciągać i na brzegach wieszaków będziecie mieli takie rozciągnięte, odkształcone te włókna, aż czasem może dojść do tego, że te włókna w ogóle się uszkodzą. Wiem, że w internecie jest mnóstwo pięknych zdjęć z szafami, garderobami, gdzie na wieszakach kolorystycznie zawieszone są piękne sweterki. Ale jeśli rzeczywiście zależy Wam na Waszych sweterkach, to zdecydowanie polecam, abyście te sweterki ładnie, luźno ułożyły na półce w szafie. Zresztą wystarczy czasami pójść pod koniec sezonu do sklepu i zobaczyć na wyprzedażach, że te sweterki, tu gdzie kończy się wieszak, często są porozciągane, a czasami nawet porwane. Natomiast w sezonie letnim sweterki przechowuję w workach próżniowych. Z tego względu, że po prostu nie mam dużo miejsca w mieszkaniu i muszę wymieniać garderobę sezonowo, więc kiedy przychodzi czas na wymianę garderoby, to wszystkie sweterki i szaliki piorę i takie czyste, pachnące sweterki wkładam do tego worka próżniowego. Oczywiście wiem, że sweterki za bardzo nie lubią tego ścisku, ale to jest jedyny sposób, w który mogę przechować tego typu rzeczy. Natomiast oczywiście jak zaczyna się sezon zimowy, to te sweterki wyjmuję i znowu piorę, aby je odświeżyć w takim trybie właśnie krótkim, 15-minutowym. I te sweterki są gotowe do tego, by znowu zimą i jesienią mi służyć. Co robię, kiedy sweterek mi się pogniecie? Po prostu odwracam na lewą stronę i przytykając delikatnie żelazko robię wyrzut mocny parem. Natomiast można równie dobrze na przykład poprzez ściereczkę wyprasować tego typu sweterki i też będzie ok. Bardzo ważnym elementem przy dbaniu o sweterki jest pozbywanie się zmechaceń. Zmechacenia tworzą się nie tylko na sweterkach słabej jakości, czy też sweterkach z włókien sztucznych, ale także na sweterkach wełnianych i to jest naturalne. Jeśli chodzi o zmechacenia, to one powstają najczęściej właśnie pod pachami, na wewnętrznej stronie sweterka, ale także na wysokości bioder, czy też u kobiet na wysokości biustu. Chodzi o to, że zmechacenia pojawiają się wtedy, kiedy jest szorowanie różnych powierzchni o sweterek. I takie szorowanie może wystąpić w przypadku noszenia właśnie kurtek, płaszczy, ale także i torebek. Na szczęście tego typu zmechacenia łatwo można usunąć przy pomocy np. golarki do ubrań, czy też zwykłej golarki albo nożyczek. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać przy goleniu sweterków jest to, aby rozłożyć je na równej, płaskiej powierzchni i pilnować delikatnie naciskając, w zasadzie delikatnie zbliżając golarkę. Jeśli będą jakieś nierówności, to niestety można zrobić dziurę, czy też naruszyć włókna. Ja niestety raz tak zrobiłam i zrobiłam taką dziurkę w sweterku, ponieważ ułożyłam sobie na nierównej powierzchni. Natomiast jeśli chodzi o golarkę taką zwykłą do golenia, no to tutaj też delikatnymi ruchami najlepiej to robić i też delikatnie, bo naprawdę te ostrza mogą uszkodzić sweterek. Natomiast jeśli macie mało takich kulek springowanych, zmechaconych, to tutaj spokojnie można użyć zwykłych nożyczek po prostu do odcięcia ich. Ważnym aspektem w przypadku dbania o sweterki jest ich naprawa. I tu mam na myśli sytuację, kiedy widzicie, że wystaje nitka albo kiedy sweterek się zaciągnie. W przypadku zaciągnięcia, oczywiście jeżeli to jest niewielkie, to można delikatnie popróbować porozciągać włókna oczka, które leżą poniżej, tak aby te zaciągnięte wróciło na swoje miejsce, ale uważnie. Natomiast jeżeli jest to większe zaciągnięcie, no to tutaj z pomocą przychodzi chociażby szydełko, specjalne narzędzie do łapania oczek, ale także, nie wiem jak to się nazywa, nawlekaczka, przewlekaczka. Tak czy inaczej to jest podobne do tego narzędzia, które łapie oczka, którego obecnie nie mam, bo gdzieś zgubiłam. Ale także z pomocą przechodzi zwykła igła czy też agrafka. Chodzi w tym o to, aby przeciągnąć tę nitkę na lewą stronę sweterka. I tu musicie być bardzo delikatni, bo jeżeli mocno szarpniecie, no to zaciągnięcie sweterek jeszcze bardziej to będzie widoczne. Natomiast równie dobrze, jeżeli posiągniecie, no to niestety możecie rozpróć kolejne oczka, no i wtedy możecie już sobie nie poradzić z naprawą. Jeśli chodzi o tą naprawę, to w przypadku, kiedy jest przecięcie włókien, no to tutaj najczęściej ja robię tak, że po prostu biorę igłę z nitką, łapię oczko, które jest wolne, łapię wolną nitkę i po prostu to wszystko za pomocą igły i nitki łączę. Dzięki temu wiem, że sweterek jest zabezpieczony i nie będzie dalej się pruł.
Zanim przystąpiłam do nagrywania tego filmiku, postanowiłam, że sprawdzę w internecie, jak inni dbają o sweterki. I to, co ciekawego zobaczyłam, to niektórzy po prostu składają te sweterki wzdłuż na pół i jakoś tak zakładają te rękawy i resztę sweterka na wieszaku i w ten sposób wieszają. Nie próbowałam robić tego w ten sposób. W zasadzie zawsze wolę ten sweterek złożyć i położyć płasko. Więc nie powiem Wam, czy ta metoda jest ok, czy nie jest ok. Może ją widzieliście, może nie, może stosujecie lub też nie. Jeżeli tak, to oczywiście napiszcie w komentarzach, czy sweterki nie rozciągają się dzięki temu i czy można sobie tę metodę swobodnie stosować. Kolejną rzeczą, którą widziałam w internecie, to to, że ludzie bardzo często na przykład przy praniu wełnianych sweterków po prostu po wypraniu odciskają nadmiar wody w ręczniki. Nie robiłam tego, ale ma to sens według mnie i jak najbardziej można to stosować. Tym bardziej, że no nie jest to proste tak naprawdę wycisnąć całą tą wodę, więc warto wspomóc się ręcznikiem, to znaczy położyć ten sweterek na ręcznik i po prostu zwinąć w rulonik i w ten sposób zebrać ten nadmiar wody. Znalazłam też komentarze osób, które dziergają sweterki z wełny i one powiedziały, że biorą po prostu sweterki normalnie w pralce w temperaturze 30 stopni i wirują na najwyższych obrotach i twierdzą, że nic się z tymi sweterkami, z tą wełną nie dzieje. Nie wiem, ja tego nie sprawdzałam. Natomiast jeżeli się na przykład boicie, a chcecie mieć sweterek wełniany, to może warto iść po prostu do second handu, kupić byle jakiś sweterek, który ma rzeczywiście skład w 100% wełnianych i po prostu przetestować na tego typu ubraniu i zobaczyć, co się stanie. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób w małej walizce przewożę 2 sweterki i jeszcze mamy miejsce na inne rzeczy, to koniecznie zajrzyjcie do mojego drugiego vloga, to macie powyżej link, tam jest odpowiedź. To się sprawdza i jest naprawdę super. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Oczywiście, jeśli macie doświadczenie w praniu wełnianych czy kaszmirowych sweterków, to piszcie w komentarzach, jak to robicie. Może znacie metody, o których ja nie wspomniałam albo których nie zastosowałam. Podzielcie się nimi, bardzo chętnie je przeczytam i myślę, że wiele innych osób chętnie też skorzysta z Waszych porad. I oczywiście pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Przy okazji zobaczcie na mój nowy sweterek. Spójrzcie, jakie on ma piękne, szerokie rękawy. Jak pięknie w ogóle są zrobione. Śliczne.